24 grudnia 2008 roku. Miasto Covina w Kalifornii. Wigilia. W domu cała rodzina, 25 osób. Właśnie rozmawiali w salonie, dojadając pyszności z suto zastawionego stołu, gdy nagle ktoś zadzwonił do drzwi. W progu święty Mikołaj. Czerwony strój, biała broda. Przy sobie miał worek prezentów oraz pistolet i miotacz ognia. Nazywał się Bruce Pardo. Zapraszam na wigilijną opowieść. Bruce Pardo urodził się w 1963 roku. Dorastał w Kalifornii, w świecie, w którym liczyła się stabilność, praca, sukces i kontrola. I przez lata wyglądało na to, że wszystko to osiągnął. Aż do momentu, gdy jego prywatne życie zaczęło się rozpadać. Bruce był żonaty. Małżeństwo jednak nie było szczęśliwe, ale przez długi czas utrzymywało pozory normalności, aż do rozwodu. Dla Pardo nie był to zwykły koniec związku, to było upokorzenie, porażka. Rozwód oznaczał alimenty, problemy finansowe, konieczność przeprowadzki i, co dla niego najgorsze, poczucie utraty władzy. Bruce był przekonany, że został skrzywdzony, że system stanął po stronie jego żony, że rodzina jego byłej partnerki odebrała mu godność, pieniądze i przyszłość. Nie widział w tym własnych błędów, widział spisek. Dla Bruce'a alimenty nie były obowiązkiem, były karą. Każdy przelew przypominał mu, że przegrał, że ktoś inny decyduje o jego życiu. Opowiadał znajomym, że wszystko mu zabrano, że nie ma już nic do stracenia. Ludzie, którzy znali Bruce'a, mówili później, że coś się w nim zmieniło. Stał się chłodny, bardziej zamknięty, obsesyjnie skupiony na pieniądzach i na niesprawiedliwości. Czuł się ofiarą systemu i rodziny, ale nie mówił o emocjach i nie szukał pomocy. Według śledczych właśnie w tym okresie Bruce Pardo zaczął myśleć o rozliczeniu. Rodzina jego byłej żony stała się symbolem wszystkiego, czego nienawidził. Spotykali się razem, świętowali, mieli wszystko to, co on utracił. W pewnym momencie zemsta przestała być tylko fantazją. Bruce zaczął gromadzić broń, testować mechanizmy, liczyć czas i planować szczegóły. Nie był impulsywny i nie działał w afekcie. To była zimna decyzja. Wybrał Wigilię, bo wiedział, że wszyscy będą razem. Wybrał strój Mikołaja, bo wiedział, że nikt nie zamknie przed nim drzwi. I wybrał ogień, bo chciał zniszczyć wszystko. Nie tylko ludzi, dom, ale i wspomnienia. Kolejne tygodnie były odliczaniem do nocy, która miała zmienić święta w koszmar. Wybrał broń półautomatyczną, sprawdzoną, skuteczną, gotową do szybkiego użycia w zamkniętej przestrzeni. Zakupił amunicję, dużo. Najbardziej szokującym elementem jego planu był prowizoryczny miotacz ognia. Bruce skonstruował go sam, z części dostępnych w sklepach, zbiornik paliwa i mechanizm zapłonu. Kolejnym elementem był strój. Bruce kupił pełny kostium, czerwony płaszcz, spodnie, czapkę i sztuczną brodę. Śledczy ustalili później, że bardzo długo testował sprzęt. Zapłon, czas działania, sprawdzał, czy wszystko działa tak, jak zaplanował. 24 grudnia 2008 roku. Bruce Pardo założył strój, spakował broń, zatankował samochód i sprawdził trasę. Nie zostawił pożegnalnego listu i nie zadzwonił do nikogo. W chwili, gdy zapinał czerwony płaszcz, wszystko było gotowe i nie było już odwrotu. Godzina 23. Dom przy East Merced Avenue był pełen ludzi. Rodzina w komplecie. Goście rozmawiali w salonie. Śmiech mieszał się z dźwiękiem kolęd. To ten moment, kiedy wszystko zwalnia. Kiedy ludzie czują się bezpieczni. I właśnie wtedy ktoś zadzwonił do drzwi. Kiedy się otworzyły, nikt nie poczuł strachu. W progu stał święty Mikołaj. Jedna z dziewczynek klasnęła w dłonie. Ktoś powiedział coś żartem. Domownicy zaciekawieni podeszli do drzwi. Bruce Pardo nie powiedział ani słowa. Wyciągnął broń i strzelił w głowę 8-letniej dziewczynki.
Zanim ktokolwiek zdążył zrozumieć, co się dzieje, padły kolejne strzały. Krzyki, chaos. Ludzie w panice próbowali uciekać. Niektórzy starali się schować. Jeszcze inni instynktownie zasłaniali bliskich własnym ciałem. Po serii strzałów Pardo uruchomił miotacz ognia i skierował płomienie w głąb domu. Zasłony zajęły się natychmiast. Meble zaczęły płonąć. Dym wypełnił pomieszczenia w kilka sekund. A Pedro skierował się w stronę wyjścia. Wyszedł tylnymi drzwiami, zanim płomienie odcięły mu drogę ucieczki. Gdy sąsiedzi usłyszeli strzały, natychmiast zadzwonili pod 911. Na miejsce dojechali strażacy, ale płomienie obejmowały już cały budynek. Temperatura była tak wysoka, że nie dało się wejść do środka. Ratownicy wiedzieli, że w środku są ludzie i wiedzieli, że nie mogą im pomóc. Gdy w końcu udało się opanować pożar, z domu zostały zgliszcza. Ciała ofiar były tak zdeformowane, że identyfikacja trwała wiele dni. Tej nocy zginęło 9 osób. Kilkanaście zostało rannych. Kiedy dom płonął jeszcze jak pochodnia, Bruce Pardo był już w samochodzie. Jechał spokojnie, dumny z wykonanego zadania. Wiedział, że policja wkrótce zamknie miasto. Wiedział, że jego twarz będzie w wiadomościach i wiedział, że nie ma dokąd uciec, ale to nie było ważne. Pojechał do domu swojego brata, kilkadziesiąt kilometrów dalej. Na miejscu zdjął strój świętego Mikołaja. Usiadł i wyciągnął broń, a potem strzelił sobie w głowę. Gdy policja dotarła na miejsce, Bruce Pardo już nie żył. Dla miasta Covina 24 grudnia stał się datą masakry. Do dziś wiele osób zadaje pytanie, dlaczego nikt wcześniej nie zauważył, jak bardzo Bruce był niestabilny. Skąd miał broń? Dlaczego nie było sygnałów ostrzegawczych? I dlaczego nikt go nie zatrzymał? To wszystko w tym świątecznym odcinku. Życzę Wam spokojnych świąt i wspaniałych prezentów. I po 23 nie otwierajcie drzwi.